Siema, tu Wahacz. Zapraszam na zdecydowanie najładniejszy test na tym kanale. W roli głównej będzie polistingowe Renault Austral, a tłem niesamowite drogi i widoki z Alp austriackich i przede wszystkim włoskich, gdzie zabrałem ten samochód, aby sprawdzić, jak radzi on sobie w długiej trasie, ponieważ gdybym miał skupić się na zmianach wprowadzonych przez kurację odświeżającą Australa, to ten film nie byłby zbyt długi, a większą jego część poświęciłbym modyfikacjom wyglądu, ponieważ w tym obszarze Renault akurat wprowadziło wyraźną nowość. To znaczy zastąpiło dotychczasowy design mocno odmiennym, znanym z modelu Rafale z ostrzejszymi liniami na grillu i zupełnym przeprojektowaniem świateł, gdzie zrezygnowano z segmentów do jazdy dziennej w kształcie litery C. To pomimo braku ingerencji w ogólną bryłę, przyznamy, mocno zmienia odbiór tego samochodu, moim zdaniem na plus. Poprzednie wcielenie Australa też nie było złe, ale gdy kilka razy widziałem je w trakcie swojej podróży, to nowe prezentuje się ciekawie i bardziej świeżo. Trochę również zmodyfikowano tylne lampy, które stały się teraz mniejsze. Z przodu samochód prezentuje się po zmroku z kolei, tak jak widzicie, całkiem efektownie, muszę przyznać. Do jazdy dostałem wariant Esprit Alpine, który oznacza najbogatszą półkę wyposażeniową przewidzianą do Australa, a także powiązany z nią pakiet stylistyczny. Skupia się on głównie na przyciemnianiu drobniejszych elementów, jak wstawek na zderzakach, wzoru atrapy chłodnicy, listew wokół szyb oraz znaczków. Mamy też w nim dedykowane, również ciemne 20-calowe felgi. Przyznam, że dodaje to samochodowi trochę uroku. Egzemplarz testowy był także w niesztampowym niebieskim lakierze za 3800 zł. Połączenie go z czarnym dachem wymaga dorzucania kolejnych 3000. We wnętrzu zmiany są już znacznie mniejsze. Pojawiła się kamera w słupku, która skanuje twarz kierowcy i na tej podstawie dostraja zapisaną pamięć fotela czy multimediów. Osobiście z tego nie korzystałem, ale użytkując auto w domu w kilka osób może być to wygodne. Deska rozdzielcza pozostała po staremu. Moim zdaniem wciąż prezentuje się ona ładnie i aktualnie nawet lepiej pasuje do projektu nadwozia niż kiedyś. Wersja Esprit Alpine wpływa na sposób wykończenia, bo pojawiają się niebieskie akcenty, mamy też wstawki z alkantary i może nie zmienia to jakoś mocno klimatu kabiny, ale jest zdecydowanie przyjemnym dodatkiem pod kątem estetycznym. Poza tymi elementami materiały są moim zdaniem ok, w trakcie jazdy nic nie trzeszczało, nie ma też dużo jakichś brudzących się, połyskujących powierzchni, a w bardziej eksponowanych miejscach mamy wyglądające przyjemnie miękkie materiały. Najbardziej odczuwalną modyfikacją w kabinie są jednak fotele. Poprzednim Australem jeździłem już dosyć dawno temu, więc trudno jest mi dokładnie porównywać chociażby ich miękkość, ale już z czystym sumieniem, patrząc nawet na zdjęcia, dostrzec można zmiany w wyprofilowaniu boczków, które jest teraz znacznie wyraźniejsze. Wciąż nie są to jakieś sportowe kubełki, bo boczne fragmenty są dosyć miękkie, podobnie zresztą jak całe fotele, a środkowa część oparć pozostała odpowiednio uniwersalnie szeroka, ale na krętych drogach jadąc normalnie nie miałem problemów ze stabilnością ciała. Też nie narzekałem na wygodę foteli, bo nawet po całym dniu nic mnie nie bolało. Słabo za to wypada masaż, bo mamy w jego przypadku tylko pompowanie odcinka lędźwiowego w różnych konfiguracjach. Może komuś pomoże się to zrelaksować. Ja po pierwszym testowym uruchomieniu nie miałem dalszej potrzeby z tego korzystać. Zmiany nie zaszły również w palecie układów napędowych, a ta składa się z dwóch wariantów. Pierwszym z nich, który nie znalazł się w egzemplarzu testowym, jest czterocylindrowy silnik benzynowy 1.3 TCE o mocy 158 koni mechanicznych, wsparty miękkim układem hybrydowym i połączony z automatyczną skrzynią CVT. Drugim jest ten, który dostałem, czyli zwykła hybryda e-Tech Full Hybrid, gdzie dostaje się trzycylindrową benzynę 1.2 generującą 130 koni mechanicznych, a także wspierający ją układ elektryczny i przekłada się to na łączną moc 200 koni mechanicznych. Jednostka spalinowa przez sporą część czasu wykorzystywana jest jako generator prądu dla elektryka i nie napędza bezpośrednio kół. Taki układ sprawdza się pod kątem dynamiki, ponieważ silnik elektryczny jest naprawdę mocny jak na hybrydę i nawet z wygaszonym spalinowcem, opierając się tylko o energii z akumulatorów, mogłem przyspieszać na przykład od 0 do 50-60 km na godzinę w całkiem niezłym tempie, a później jeszcze kawałek jechać tylko na prądzie. Na drogach szybkiego ruchu również mogłem delikatnie przyspieszać w trybie elektrycznym, na przykład 110-120 km na godzinę bez wybudzania spalinowca. W związku z tym, gdy benzynowe 1.2 jest już odpalone, to zazwyczaj skupić się może po prostu na dostarczaniu energii do akumulatorów o pojemności 2 kWh i komputer tak steruje całością, aby około 50% naładowania ciągle było. Głównie przy dużym obciążeniu benzyna także zaczyna napędzać koła, aby zapewnić maksimum osiągów. Taki projekt układu hybrydowego e-Tech powoduje, że wyróżnić można dwa główne stany pracy, to znaczy bezgłośną jazdę elektryczną albo doładowywanie przez benzynę.
Ich wyrazistość uzależniona jest od prędkości, bo jadąc na autostradach spalinowiec musiał być odpalony przez większość czasu, ale już podróżując wolniej bardziej czuje się dwubiegunowość i w etapach doładowywania niestety samochód nie brzmi zbyt dobrze. Lepiej niż wcześniej, bo Austral po liftingu uzyskał dodatkowe wygłuszenie kabiny, ale wciąż fakt zostaje, że komputer, gdy doładowuje akumulatory, trzyma silnik na jednostajnych, wysokich obrotach niepowiązanych z tym, jak się jedzie, czy się przyspiesza, czy zwalnia, co skutkuje chwilowym spalaniem na poziomie 15-20 litrów i chociaż po kilkudziesięciu sekundach benzyna się wyłącza i nastaje przyjemna cisza, to jednak momenty, gdy jest odpalona, są odczuwalne. Stopień pracy jest różny, czasami silnik miał wyższe obroty, czasami niższe ze spalaniem chwilowym w okolicach 10 litrów, chodził trochę krócej albo trochę dłużej. A też inaczej się to odbiera podróżując na przykład 60-70 km na godzinę, gdzie ogólny hałas jest większy, a inaczej jadąc przez jakieś ciche miasteczko 30 km na godzinę. Energia odzyskiwana jest również podczas hamowania i na górskich zjazdach nieraz akumulatory miałem dosyć szybko pełne i w takich warunkach lepsza byłaby hybryda plug-in, gdzie mógłbym pewnie odzyskać nieraz ponad 20 km na niektórych zjazdach, a w testowanej zwykłej hybrydzie i tak więcej niż kilka kilometrów na prądzie nie da się przejechać, no ale mówię tutaj o ekstremalnym przypadku doładowywania akumulatorów. Na normalnych, bardziej płaskich polskich drogach rekuperacja energii z testówki jest wystarczająca. Zatem decydując się na hybrydę e-Tech trzeba zdawać sobie sprawę z jej charakterystyki. Ogólnie nie jest źle i ja głównie żałuję, że Renault postawiło na 3-cylindrową benzynę, bo sądzę, że gdyby wrzucono pod maskę chociażby 1.3 TCE o 4 cylindrach, to odczuwalnie poprawiłoby to wrażenie akustyczne. Plusem mocnego elektryka jest za to szybka wstępna reakcja na wciskanie gazu, po której następuje mocniejsza, gdy benzyna wkręca się na obroty. Ta późniejsza nie jest jednak niestety zawsze powtarzalna. Zazwyczaj było ok, ale czasami i to zależało chociażby od prędkości czy stopnia naładowania akumulatorów, ale nie znalazłem żadnego konkretnego wzorca. Samochód dłużej czekał na wkręcanie się na obroty benzyny i był początkowo ospały albo przy określonych prędkościach, np. około 120 km na godzinę, mocniej przyspieszając, miał krótką, ale wyraźną przerwę w zwiększaniu prędkości i słychać było, że jakiś tryb w skrzyni sterującej wszystkim się przełącza. Gdy jechałem normalnie, nie powodowało to u mnie niebezpiecznych sytuacji, np. w trakcie wyprzedzania, ale fakt zostaje, że nie jest to pożądana cecha. Ogólna dynamika, gdy już układ wykrzesa pełnię swojego potencjału, jest moim zdaniem dobra i wystarczająca. Tak wygląda przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Samochód premiuje płynniejszą jazdę, bo wtedy układ hybrydowy działa najbardziej niezauważalnie. Gdy przegoniłem testowany model po serpentynach, co było w nocy, więc już tego nie nagrywałem, bo ujęcia za dnia są jednak przyjemniejsze, to układ zaczynał się nieraz gubić, wskakiwał na obroty, z których nic nie wynikało, czasami lekko szarpał przy przełączaniu się różnych trybów. Wciąż jeździło mi się bez problemów, ale Austral e-Tech pomimo sporej katalogowej mocy jakoś bardzo sportowej jazdy nie lubi. Jadąc neutralnie też osiągnąć można w nim naprawdę przyjemne spalanie, bo na zwykłych płaskich drogach pozamiejskich wynosiło ono 4,5-5 litra na 100 km. Częste etapy elektrycznej jazdy w Warszawie skutkowały zużyciem paliwa na podobnym poziomie. Na serpentynach czy ogólnie krętych drogach biegnących w dół przez wspominaną ograniczoną pojemność akumulatorów aż takiego zapasu na podjazdy nie można sobie zostawić i wtedy spalanie wynosiło 7-7,5 litra. Jazda na autostradach ze średnią prędkością 130 km na godzinę z kolei skutkowało wynikami w okolicach 6-6,5 litra. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to w Australu za 7000 zł ekstra dostępny jest system 4 kół skrętnych For Control Advanced. Działa on różnie w zależności od prędkości. Jadąc do 50 km na godzinę, tylne koła skręcają się w przeciwnym kierunku co przednie do 5 stopni. Z kolei powyżej tej prędkości tylne koła skręcają się w tym samym kierunku do 1 stopnia i to naprawdę odczułem podczas jazdy. Nawet testując to auto poprzednio przed liftingiem w Polsce, doceniałem przyjemną zwrotność, jaką daje For Control w tym wcale nie małym SUV-ie, bo mającym 453 cm długości i 183 cm szerokości.
Na górskich drogach, nieraz naszpikowanych serpentynami, ForControl doceniłem jednak na zupełnie innym poziomie, ponieważ to, jak sprawnie auto się w nich składało i jak łatwo mogłem trzymać się swojego toru jazdy, podczas gdy inne auta nieraz musiały wyraźnie bardziej zamaszyście wchodzić w zakręty, było naprawdę super i sprawiało, że chociaż Austral nie jawi się jako auto skrojone pod drogi tego typu, to naprawdę cieszyłem się, że to akurat nim wybrałem się w taką podróż. Wiadomo, że poziom na przykład Mazdy MX-5 wciąż to nie jest, ale jak nasuwa, dzięki ForControl testowany model zyskuje przewagę nad konkurencją. Systemem tym można sterować i wielostopniowo zmieniać jego intensywność i na najniższym poziomie z Australa robił się z grubsza zwykły samochód, ale przyznam, że cały czas jeździłem na maksymalnej ingerencji ForControl i było to dla mnie ok na każdym rodzaju drogi. Na początku efekt jest dziwny, gdy ma się wrażenie, że w zakrętach auto wchodzi w poślizg nadsterowny, co oczywiście nie ma miejsca. Tak samo na parkingach trzeba przyzwyczaić się, że Austral dokręca się na przykład wjeżdżając w miejsce parkingowe bardziej niż można by się tego spodziewać po gabarytach, ale mnie to przyzwyczajenie nie zajęło dużo czasu i później były tylko korzyści gwarantowane przez ForControl. Poza tym układ kierowniczy samochodu jest całkiem żwawy, aż trochę za bardzo moim zdaniem czasami, ale nie na tyle, aby jakoś mi to dokuczało czy wprowadzało niepewność w prowadzeniu. W działanie zawieszenia testowanego Renault już nie można ingerować i jest ono dosyć neutralnie zestrojone. Nie jakoś bardzo miękko w typowo francuskim stylu, przez co samochód był stabilny w zakrętach, ale jak na obecność 20-calowych felg całkiem nieźle radził sobie z nierównościami. Moim zdaniem Austral zapewnia odpowiedni balans w takiej podróży jak przedstawiana i daje radę zarówno na krętych drogach, jak i po prostu jadąc przed siebie gdzieś na przykład wśród pól. Aby wejść w posiadanie samochodu takiego, jaki prezentuje, wydać trzeba 209 700 zł, jednak mamy w tym przypadku do czynienia z kompletną konfiguracją, zawierającą wszystko, co jest możliwe w tym modelu do zamówienia. Schodząc w bardziej racjonalne rejony cennika, mamy także bazową wersję Evolution, która z silnikiem 1.3 158 koni kosztuje od 139 900 zł i ma już przyzwoite wyposażenie. Nie ma co oczywiście liczyć w niej na bajery jak z egzemplarza testowego, ale jak popatrzyłem na listę rzeczy na pokładzie ze światłami LED, dwustrefową klimatyzacją, czujnikami parkowania wraz z kamerą cofania, podgrzewanymi fotelami czy adaptacyjnym tempomatem, to nie wygląda to źle i da się jeździć. Droższe o 11 000 zł Techno z dodatkowymi systemami bezpieczeństwa, podgrzewaną kierownicą czy większym ekranem w kabinie, mającym już 12 cali jak w testówce, a nie 9, też jest warte rozważenia. Dalej za 12 000 zł więcej mamy Esprit Alpine, które już częściowo dodaje rzeczy związane z wyglądem, trochę bajerów jak elektryka fotela z pamięcią, więc tutaj już wchodzimy w mniej zdroworozsądkowy obszar. Wciąż jednak do Esprit Alpine można trochę rzeczy dorzucić. Dopłata za panoramiczny dach, ForControl czy wyświetlacz head-up albo system audio Harman Kardon jest moim zdaniem ok, ale już takie rzeczy jak kamery 360 stopni czy matrycowe światło LED, decydując się na topowe Esprit Alpine, powinny być w standardzie. Jeśli ktoś zdecyduje się na matrycowe LEDy, to dostanie technologię może inaczej opakowaną poprzez wygląd lamp, ale działającą tak samo jak wcześniej. To znaczy mamy niezależne segmenty, które pionowo wygaszają się tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a aby zarazem maksymalizować doświetlanie obszarów drogi, gdzie samochodów nie ma. Do działania systemu nie mam zastrzeżeń, ponieważ szybko tworzył on świetlny tunel i nie odczuwałem, aby jakoś się z tym spóźniał. Też rozsądnie zachowywał się na drogach wielopasmowych, to znaczy nie starał się wycinać pojazdów z lewej strony, tylko zostawiał ją na światłach mijania, a doświetlał jedynie prawe pobocze. Precyzja wycinania fragmentów wiązki nie jest w rozwiązaniu Renault jakaś wyróżniająca się w gronie aut na tej półce cenowej, ale wypada ok i jest odpowiednia, aby LED Matrix spełniły swoje zadanie. Ogólnie dobrze jest mieć tę technologię na pokładzie, tym bardziej, że światła mają też dobrą moc świecenia. Gdyby ktoś chciał uzyskać jednak niższą cenę, to można to zrobić także decydując się na słabszą benzynę, bo względem hybrydy jest ona tańsza o 13 000 zł i co istotne, zestawić ją można z każdą wersją wyposażeniową, więc chcąc Esprit Alpine nie jest się skazanym na hybrydę e-tech. Decydując się właśnie na taką kombinację, to znaczy topowa wersja, ale bazowy silnik, można takie auto mieć także 1688 zł netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata ta możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, a wpisując uwagę do zamówienia Wahacz Free, widzowie mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu.
Będąc już na polskiej ziemi, wspomnę jeszcze, jak oceniam sposób obsługi Australa po 3000 km z nim spędzonych i zacznę od minusa w postaci zbytniego przeładowania obszaru po prawej stronie kierownicy. Mamy tam sterowanie multimediami, wycieraczkami, a także jeszcze wybór jazdy do tyłu czy też do przodu i o ile ten joystick do sterowania multimediami jest ok, jest na tyle nisko, że mi się nie myliło i ma też ergonomiczną budowę, wspomnę przy okazji, tak te dwie manetki powyżej już są problematyczne. Nieraz na szybko, kilka razy mi się zdarzyło, że zamiast na przykład jechać do tyłu, to przetarłem szybę, a tak nie powinno być. Zastrzeżeń za to nie mam do rozmieszczenia przycisków na kierownicy, to pozostało po staremu. Z lewej strony mamy te odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa, z prawej za telefon jest też programowalny przycisk przełączania komputera pokładowego tutaj. Nie jest tego za dużo i jest dobrze rozlokowany. Jest także przycisk do przełączania trybów jazdy, co jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zawsze samochód startuje na trybie komfortowym. Ja osobiście wolałem tryb personalizacyjny, więc trzeba się trochę przeklikać do niego, ale dzięki temu, że mamy ten przycisk cały czas pod ręką, no to nie był to dla mnie realny problem. W trybie Perso dostrajać można bardziej estetyczne kwestie, jak na przykład kolory dekoracyjnego oświetlenia, ale także mechaniczne, jak sposób działania układu napędowego, kierowniczego i przede wszystkim świetnego systemu For Control. Zegary w nowym Australu są w pełni elektroniczne, tak jak w starym, i mamy tam możliwość przełączania się pomiędzy widokami, wliczając w to ten zawierający mapę, też inne informacje związane z jazdą. To jest ok, tak samo jak możliwość modyfikacji tego, co będzie się wyświetlało z prawej strony. Może tam albo nic nie być, albo można umieścić informacje z systemu audio, ale przede wszystkim te związane z działaniem układu napędowego, komputer podróżny, tego typu sprawy. Nie podoba mi się długość animacji przy przełączaniu tych różnych widoków, ponieważ te animacje może są ładne, płynne i w ogóle, ale są zbyt długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tych kompozycji nie można przełączać góra-dół, powiedzmy, czy lewo-prawo, tylko są w jedną stronę, więc jeśli przewiniemy tą, która nas interesuje, no to czeka nas zbyt długa obserwacja tych różnych animacji. Brakowało mi także drugiego komputera podróżnego. Niby jest możliwość wejścia w My Driving i tam mamy taki komputer krótkoterminowy, powiedzmy, a ten można resetować manualnie, no ale wciąż zdecydowanie wolałbym, żeby były po prostu dwa zwykłe komputery A i B, które można byłoby sobie tutaj na zegarach wyświetlić, resetować je niezależnie i to byłoby zdecydowanie wygodniejsze. System inforozrywki w testowanym modelu wciąż oparty jest o OpenAirLink zintegrowany z usługami Google i wciąż uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Zwłaszcza w tej długiej podróży przydały mi się mapy, które działają tak jak na telefonie, z wyznaczaniem tras, informacjami o korkach czy punktami zainteresowań, ale bez konieczności podłączania tego telefonu i wykorzystywania jego zasobów internetowych, co zwłaszcza przy granicy ze Szwajcarią było przydatne, ponieważ po prostu sobie wyłączyłem dla bezpieczeństwa finansowego roaming, a wciąż miałem aktualną mapę. Też zdecydowanie mniej zjada baterii korzystanie z takich map zamiast przy podłączonym Android Auto czy Apple CarPlay. Przy czym jeśli ktoś chciałby z tego skorzystać, no to jest możliwość bezprzewodowa, ale ta wbudowana mapa jest naprawdę super. Też ma dla siebie odpowiednio dużo miejsca. Na dole dzięki dużej powierzchni ekranu mamy także dodatkowe informacje, więc jest czytelnie. Poza tym system działa szybko i ma przemyślany interfejs, który nie stanowi żadnego problemu w trakcie użytkowania. Ma też wbudowany sklep Play, ja już tego nie korzystałem, ale jeśli ktoś miałby ten samochód na własność, no to może sobie instalować różne aplikacje i jeszcze zwiększyć jego funkcjonalność, jakieś ustawienia czy coś w tym stylu. To też jest bezproblemowe, jeśli chodzi o korzystanie. Ogólnie OpenAirLink był dla mnie świetnym kompanem w takiej długiej trasie. Na dole wyświetlacza mamy wskazania klimatyzacji. Część rzeczy, jak na przykład odmrażanie szyby czy podgrzewanie foteli, trzeba aktywować naciskając ekran, ale te kluczowe funkcje, jak na przykład sterowanie temperaturą czy siłą nawiewu, mają rząd swoich fizycznych przycisków i sprawia to, że obsługa jest bardzo wygodna. Jeszcze niżej mamy sekcję ładującą, dwa porty USB-C, jest także złącze 12V, a w sąsiedztwie mamy jeszcze indukcyjną matę w bardzo wygodnym miejscu. Gdy się na niej położy telefon, to wszystko dobrze widać i też ten podłokietnik może się trochę ruszać. Gdy jest w pozycji przesuniętej do przodu, to tutaj ujawniany jest schowek, a gdy do tyłu, to mamy uchwyty na kubki. Praktyczne rozwiązanie. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C, przy takiej ilości złącz może jedno USB-A by się przydało, ale nie jest źle, jest 12V z przodu, więc można jakiś adapter sobie zainstalować. Z ładowaniem nie miałem problemu, w Samsungu na przykład było aktywowane szybkie.
Gdybym musiał podróżować tutaj na tylnej kanapie, to na nogi przy fotelu przednim ustawionym pod siebie miałbym jeszcze taki zapas miejsca. Szklany dach jest duży i kończy się daleko, przez co moja głowa nawet jeszcze ląduje pod taflą szkła tutaj, no i mam bezpieczny margines, nawet jednak gdybym trochę tą głowę przesunął w kierunku podsufitki, to wciąż nie byłoby jakiegoś wyraźnego kontaktu z włosami, więc jest ok. Tunel środkowy jest w niewielkim stopniu w Australu wystający. Tylną kanapę można przesuwać także przód-tył. Ja pokazałem, ile miałem miejsca na nogi przy maksymalnie przesuniętej do tyłu, no ale można też ją przesunąć do przodu, wtedy byłoby zdecydowanie gorzej z ilością miejsca na nogi, no ale dostaje się wtedy większy bagażnik. Jego pojemność zwiększa się konkretnie z 527 do 657 litrów. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, chociaż nie jakiś rekordowy na szerokość, a także regularne kształty. Po bokach mamy niewielkie kieszenie w nadkolach, z lewej strony jest także złącze 12V, a już z obu stron obecne są haczyki na jakieś torby, a także dźwignie pozwalające złożyć oparcia tylnej kanapy. Pod podłogą jest jeszcze trochę przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazła się akcesoryjna, taka gumowa mata. Normalnie podłoga nie ma na bokach podwyższeń. Podsumowując, Renault Austral był bardzo fajnym kompanem w trakcie takiej długiej podróży. Za rzecz, która najbardziej, powiedzmy, kupiła mnie w tym modelu, uznałbym system 4Control, bo na serpentynach czy krętych drogach działał on fenomenalnie i aż byłem zaskoczony, jak dużo w takich warunkach daje. Dodatkowo podoba mi się integracja z Google i możliwość uniezależnienia działania np. map Google od telefonu i zasięgu w nim, no i poza tym sposób obsługi jest przyjazny. Ogólnie samochodem jeździło mi się bardzo przyjemnie i sprawdził się w takiej trasie liczącej 3000 km bez zarzutu. Ewentualnie pewien zarzut mogę mieć do silnika, bo e-tech wypada ok, ale w niektórych scenariuszach ma swoje wady i nie wiem, czy zwykła benzyna, biorąc pod uwagę jej wyraźnie niższą cenę względem hybrydy, nie byłaby lepsza. Nie zmieni to jednak faktu, że takiego Australa, gdybym miał znowu jechać na alpejskie przełęcze, brałbym bez najmniejszych obaw. I to wszystko, co przygotowałem na tym filmie. Mam nadzieję, że się on podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!